Są takie historie, które wracają do nas po stuleciach zamknięte w pożółkłych księgach, zapisane ręką dawnego skryby. Historie, które kiedyś wstrząsnęły całą społecznością małego miasta, a dziś, gdy je czytamy, wciąż potrafią budzić grozę i pytania, na które nie zawsze umiemy odpowiedzieć. Jedna z takich historii wydarzyła się tutaj w Wielkopolsce, w mieście Ostroróg. Trafiłem na nią przypadkiem, badając dzieje mojej własnej rodziny. W dawnych księgach wójtowskich odnalazłem zapis, w którym pojawia się nazwisko mojego przodka Łukasza Karszka z Binina. To właśnie Łukasz był dziadkiem jednej z ofiar tej sprawy. Był marzec roku 1617, czas kiedy Polska szlachecka była jeszcze potęgą, ogromnym państwem rozciągającym się od Bałtyku po stepy dzisiejszej Ukrainy. Ale na życie zwykłych ludzi ta wielka polityka nie miała bezpośredniego wpływu. Codzienność w małych miasteczkach toczyła się swoim rytmem jarmarki, kłótnie sąsiedzkie, ciężka praca na roli. I właśnie wtedy, w takiej codzienności wydarzyła się zbrodnia, która zapisała się w księdze wójtowskiej Ostroroga. Przed sądem stanął Michał, syn Anny z Kotarki z pobliskich Wronek. Zwykły chłop, syn kobiety, która wypasała cudze bydło. Ktoś, kto w lokalnej społeczności stał raczej na marginesie. Oskarżenie było straszne. Zamordowanie dwojga dzieci. To nie była sprawa, którą można było przemilczeć. To nie był spór o granice pola czy o kradzież kury. To był proces o jedną z najcięższych ze zbrodni – morderstwo, dzieciobójstwo. Dziś, 4 wieki później, możemy przeczytać każde słowo zapisane wtedy w księdze. Pytania, odpowiedzi, przyznanie się do winy i wyrok, który przesądził o losie Michała. To zapis suchy, urzędowy, ale właśnie dzięki niemu możemy dziś spróbować odtworzyć chronologię zdarzeń i atmosferę tamtych chwil, spróbować zrozumieć, jak wyglądało wymierzanie sprawiedliwości na początku XVII wieku w Wielkopolsce i spróbować odpowiedzieć na pytanie, co mogło popchnąć człowieka do tak strasznej zbrodni? Witamy Was w pierwszym odcinku serii Czarne karty Wielkopolski. Zbrodnie sprzed wieków. To cykl, w którym będziemy sięgać do dawnych akt sądowych, miejskich ksiąg i kronik, by wydobywać z nich historie o zbrodniach sprzed setek lat. Historia prawdziwe, które rozgrywały się w Wielkopolsce. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Najcięższy grzech. To będzie opowieść o procesie z marca 1617 roku, o człowieku, który popełnił odrażającą zbrodnię, o rodzinach, które straciły dzieci i o wyroku, który był tak surowy, jak tylko na to pozwalało prawo tamtych czasów. Zapraszam. Żeby zrozumieć sprawę Michała, musimy najpierw przenieść się do świata, w którym ona się rozegrała. Rok 1617. Polska była wtedy jednym z największych państw Europy. Nazywano ją Rzeczą Pospolitą Obojga Narodów. Obejmowała ziemię dzisiejszej Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, a także część Łotwy i Estonii. Królem był wtedy Zygmunt III Waza, który panował już od wielu lat. Na sejmach i sejmikach trwały spory, a w Europie powoli narastało napięcie, które wkrótce miało przerodzić się w wojnę 30-letnią. Ale życie zwykłych ludzi w Wielkopolsce niewiele miało wspólnego z polityką. Tu, we wsiach i w małych miastach codzienność była prostsza. Ostroróg był wówczas niewielkim miasteczkiem, położonym nad jeziorem kilka kilometrów od Szamotu. Liczył może około 700 mieszkańców. Centrum stanowił rynek z ratuszem, budynkiem, w którym zbierała się Rada Miejska i Sąd Wójtowski. Wokół drewniane domy mieszczan, kramy, warsztaty rzemieślników. Ulice były błotniste, zimą zasypane śniegiem, wiosną pełne kałuż. Ostroróg miał jednak coś wyjątkowego. Był jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków braci czeskich. Ta wspólnota religijna, wywodząca się z ruchu husyckiego, prześladowana w swojej ojczyźnie, znalazła tu schronienie
Ich obecność wpływała na charakter miasta. Z jednej strony większa otwartość na inne wyznania, z drugiej nieufność, a nawet wrogość ze strony sąsiadów i duchowieństwa katolickiego. Codzienność mieszkańców była ciężka. Żywili się prostym jedzeniem kaszą, chlebem, kapustą. Mięso było tylko od święta. Nosili ubrania z lnu i wełny. Dzieci od najmłodszych lat pomagały w pracy na polu, w warsztacie, w obejściu. Śmierć, choroby i nieszczęścia były czymś codziennym, ale nawet w takim świecie zabójstwo dziecka wstrząsnęło ludźmi w sposób szczególny. Właścicielem Ostroroga i okolicznych wsi takich jak Binino, Kluczewo czy Zapust w 1617 roku był wojewoda poznański Jan Ostroróg. W wielkopolskich miastach prywatnych, takich jak Ostroróg, spotykały się dwie siły: wójt działający w imieniu pana miasta oraz burmistrz wybierany przez mieszczan i reprezentujący ich interesy. Funkcjonowały dwa sądy, wójtowski i burmistrzowski. Sąd wójtowski składał się z wójta i ławników, a jego akta zapisywane były w księgach wójtowskich. Analogicznie sąd burmistrzowski składał się z burmistrza wspieranego przez rajców i dysponował księgą burmistrzowską. Każdy z tych sądów miał teoretycznie swój zakres kompetencji, które jednak w wielu przypadkach się pokrywały. Generalnie oba te ciała mogły podejmować samodzielne rozstrzygnięcia. Jednakże zdarzały się sprawy, w których potrzebne było wzajemne zatwierdzenie wyroku. W bardziej skomplikowanych przypadkach oba sądy mogły obradować wspólnie, czasem z udziałem właściciela miasta. Wyjątkowo w procesach szczególnie zawiłych powoływano np. tzw. sądy 6 miast. W sprawach najcięższych, jak zabójstwo, zbierał się także wiec sąsiedzki. To było zgromadzenie starszych, poważanych mieszkańców, którzy dawali wyrokom dodatkową wagę. Sam proces miał ustalony rytuał. Rozpoczynał się od tak zwanego zagajenia, uroczystego otwarcia obrad przez wójta. Od tego momentu wszystkie decyzje miały moc prawną. Potem następowały przesłuchania, zeznania świadków, konfrontacje. Wyroki, czyli tak zwane ortyle, były wydawane na podstawie prawa magdeburskiego, prawa miejskiego, które obowiązywało w wielu miastach w Polsce. W dokumentach dotyczących omawianej sprawy występuje właśnie słowo ortyl, ale najczęściej wyroki określano mianem dekretów. Całe postępowanie zapisywano w specjalnych księgach wójtowskich lub burmistrzowskich, o których już wspomnieliśmy. Były to grube tomy, w których notowano procesy kryminalne, spory majątkowe, testamenty czy przyjęcia do prawa miejskiego. Dzięki nim możemy dziś, 400 lat później, słowo po słowie odtworzyć przebieg dawnych spraw. 18 marca 1617 roku, w sobotę przed Suchą Niedzielą, w ratuszu ostrorowskim zebrał się sąd. Przed Suchą Niedzielą. Dla nas to brzmi obco, ale w kalendarzu liturgicznym oznaczało to koniec tzw. suchych dni, okresu postu, modlitwy i pokuty. W 1617 roku taka niedziela przypadała 19 marca, a więc proces odbył się 18 marca. W małym miasteczku wieść o zabójstwie rozchodziła się błyskawicznie. Każdy znał każdego. Każdy wiedział, czyje dzieci bawią się na rynku, kto ma spór o pole, kto dłużny jest sąsiadowi grosz czy dwa. Gdy więc padło oskarżenie, że to Michał, syn z Kotarki z Wronek, zamordował 2 dzieci z Binina, musiało to być jak grom z jasnego nieba. Nie tylko dla rodzin ofiar, dla całej społeczności. I właśnie w takim kontekście 18 marca 1617 roku zebrał się sąd wójtowski Ostroroga, by wysłuchać Michała i wydać wyrok. Na ławach zasiedli wójt Jakub Ławiec i 4 ławnicy: Wawrzyniec Linek, Łukasz Mikuła, Szymon Gołuchwa i Łukasz Jażdżyk. Obok nich Rada Sąsiedzka, starsi i poważani obywatele. Sala ratuszowa była zapewne niewielka. Kamienny budynek, drewniane ławy, ciężki stół, na którym spoczywały księgi i pieczęcie. Zapach świec, może dymu z kominka,
a wokół zgromadzeni mieszkańcy. Każdy chciał zobaczyć i usłyszeć, co wydarzy się tego dnia. Do sali wprowadzono Michała, syna Anny z Kotarki z Wronek. Już ten sam zapis, czyli podanie imienia matki, a nie ojca, dużo nam mówi. Michał był prawdopodobnie nieślubnym synem Anny. Kto był jego ojcem? Tego się już nigdy nie dowiemy. Michał był nikim. Nieślubny syn pasterki bydła z Wronek, bez majątku, bez pozycji, w oczach mieszczan prostak, ktoś z pogranicza wsi i miasta, człowiek tani, wymienialny, a jednak to on wkrótce miał stać się centralną postacią sprawy, o której mówił cały Ostroróg. Wójt odczytał zarzuty. Michał miał na polu binińskim zabić 2 dzieci. Ofiarami byli syn Jakuba Greczki i wnuk Łukasza Karszka, obywateli Binina, czyli wsi podległej Ostrorogowi. Chłopcy wyszli z domu i już nie wrócili. Wkrótce znaleziono ich ciała. Wieść rozeszła się błyskawicznie. Podejrzenia padły na Michała. Sędziowie zapytali oskarżonego wprost, czy zgodnie z tym, co zeznali świadkowie i co potwierdzono przysięgą, to on zamordował dzieci. Czy zabił je kijem brzozowym na polu binińskim? Było to pytanie kluczowe. W tamtych czasach procesy często opierały się na zeznaniach świadków. Ale jeśli oskarżony przyznał się sam, sprawa była przesądzona. Ale zanim poznamy odpowiedź Michała, cofnijmy się o kilka dni. Binino kilka dni wcześniej. Binino było wówczas małą wsią położoną na północny zachód od Ostroroga. Liczba mieszkańców nie przekraczała 90 osób. Znajdowało się tam wtedy około 7 gospodarstw kmiecych, czyli chłopów posiadających przynajmniej 1 łan ziemi. To jest około 12 hektarów. Właśnie takimi kmieciami byli Łukasz Karszek i Jakub Greczka oraz żona Jakuba Stanisława zwana Staszą. Skąd wiemy o tym, że Karszkowie i Greczkowie byli kmieciami? Świadczy o tym zapis w relacji sądowej. Są tam oni określani mianem obywateli binińskich. Oznacza to, że musieli posiadać ziemię. Gdyby byli zwykłymi zagrodnikami lub komornikami, czyli ludźmi nieposiadającymi ziemi w zapiskach, byliby określani jako mieszkańcy. Obie rodziny posiadały dzieci. Łukasz miał przynajmniej 5 synów: Marcina, Macieja, Alberta, Bartłomieja i Adama. Niestety, informacje o imionach dzieci Greczków nie zachowały się. Imiona chłopców, którzy wyszli 16 marca 1617 roku ze swoich domów, nie zachowały się niestety. Wiemy tylko, że był to wnuk Łukasza Karszka i syn Jakuba Greczki. W tekście ksiąg wójtowskich nie ma informacji ani o wieku, ani o imionach chłopców. Wiek 6-7 lat określiłem na podstawie nazwy ubioru sukienka. Takie odzienie, niezależnie od płci, nosiły wtedy dzieci do około 7 roku życia. Dlaczego chłopcy oddalili się od swoich domów? Powodów mogło być mnóstwo. To nie były współczesne czasy, gdy w rodzinach dzieci jest 2 lub 3, a rodzice pilnują każdego kroku swoich pociech. Na początku XVII wieku rodziny były liczne, a dzieci od najmłodszych lat pomagały rodzicom w obejściu. Może nasza para poszła paść gęsi, może poszli po chrust do lasu, a może po prostu bawili się. I w tej zabawie dotarli aż na pole binińskie. Nigdy się tego niestety nie dowiemy. Jedno jest pewne. Na swojej drodze dzieci spotkały Michała, syna Anny z Kotarki. O Michale wiemy niewiele. Nie znamy jego wieku, nie wiemy jak wyglądał. Czy był przystojny, czy wręcz przeciwnie? Czy był spokojnym człowiekiem, czy może furiatem? Możemy za to stwierdzić, że tego feralnego dnia spotkał 2 chłopców. Nie wiemy dokładnie, co się wtedy wydarzyło. Tymczasem w Bininie powoli zapada zmrok. Zaniepokojony Jakub Greczka zaczyna poszukiwania syna. Już dawno powinien być w domu. W tym samym czasie Karszkowie też rozpoczynają poszukiwania wnuka. Jakub i Łukasz spotykają się w miejscowej karczmie i uświadamiają sobie, że musiało stać się coś złego.
obchodzą całą wieś z pochodniami. Nawołują, ale po dzieciach nie ma ani śladu. Jak kamień w wodę. Następnego dnia, gdy nad Bininem wstawało słońce, jeden z komorników ruszył w stronę pola binińskiego. Tam, tuż pod linią lasu, natknął się na coś, co natychmiast zmroziło mu krew w żyłach. Na ziemi leżały dwa małe ciała, zmasakrowane, porzucone, nie do poznania. Wieść rozeszła się błyskawicznie. W ciągu godziny cała wieś wiedziała, że odnaleziono syna Greczki i wnuka Karszka. Do miejsca zbrodni przybył wójt i ławnicy. Oględziny były krótkie. Zapisano w księdze, że znaleziono dwoje dzieci zamordowanych, okrutnie poranionych. Jedno ciało było zupełnie nagie. Gdzieś zniknęła sukienka, w którą był ubrany, gdy wychodził z domu. Nie było wątpliwości. Doszło do podwójnego morderstwa. W tamtych czasach nie było jeszcze policji, ani dochodzenia w naszym tego słowa znaczeniu. Śledztwo zaczynało się od pogłosek. Kto był widziany w pobliżu? Kto miał kij w ręku? Kto mógł mieć powód, żeby podnieść rękę na dziecko? Jeden z komorników widział postać biegnącą w lesie niedaleko od miejsca zbrodni. Był to nędznie wyglądający mężczyzna. W ręku trzymał zakrwawiony kij brzozowy. Uciekał w kierunku pobliskiej wsi o nazwie Bobulczyn. Nazwisko pojawiło się szybko. Michał, nieślubny syn z Kotarki. Chłopak z marginesu, biedny, bez własnej ziemi, pracował jako robotnik u jednego z kmieci w Bininie. Widziano go dzień wcześniej na tym polu. Widziano, że miał kij brzozowy. To wystarczyło, żeby cała wieś wskazała go palcem. Został ujęty i oddany w ręce wójta. Tu właśnie skończyła się rola pogłosek i zaczęła rola sądu. Sprowadzono go do izby i przesłuchano. Nie mamy żadnego opisu tego, jak wyglądało to pierwsze przesłuchanie. Nie wiemy, czy zapierał, czy od razu przyznał do zbrodni. Wiemy tylko tyle, że w księdze zapisano prostą formułę. Michał sam się przyznał. Na pytanie wójta, czy wedle świadków i przysięgi to ty zabiłeś dzieci na polu binińskim? Michał nie próbował się bronić, nie zaprzeczał, stał przed sądem i, jak zapisano w księdze, dobrowolnie i szczerze, jasno i jawnie przyznał się do winy. Powiedział: Jam sam zabił i zamordował te niewinne dziadki kijem brzozowym. To wyznanie wstrząsnęło salą. Ludzie szeptali, matki obejmowały swoje dzieci, bo każdy wiedział, co oznaczały te słowa: śmierć niewinnych zadana ręką sąsiada. Trzeba sobie uświadomić, jak wielki to musiał być wstrząs. Binino i Ostroróg to niewielkie miejscowości. Każdy znał każdego. Ofiary nie były anonimowe. To były dzieci znanych rodzin. Ich rodzice siedzieli teraz na sali, patrząc prosto w oczy człowiekowi, który odebrał im to, co mieli najcenniejsze. Możemy sobie wyobrazić atmosferę tamtej chwili. Z jednej strony formalny porządek sądu. Wójt, ławnicy, księga. Z drugiej emocje ludzi, gniew, rozpacz, żal. Michał, stojący samotnie wobec całej społeczności, nie próbował niczego tłumaczyć. Przyznał się od razu. Warto postawić tutaj pytanie, czy gdyby Michał był niewinny, to czy miałby powód, żeby się przyznać? Paradoksalnie odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Trzeba pamiętać, że ówczesne prawo dopuszczało tortury i to bardzo brutalne. Śruby, koło, bicie czy podciąganie. To były wówczas normalne narzędzia śledcze. Jeżeli Michał byłby niewinny, ale z jakiegoś powodu byłby pewien wyroku skazującego, to wolał wybrać szybką śmierć na stryczku niż długie i ekstremalnie bolesne dochodzenie. Teraz nastąpił najbardziej tajemniczy moment w tej sprawie. Znaleziono dwoje martwych dzieci. Jedno z nich było nagie. Rozpoczęło się śledztwo w tej sprawie. Zachowany dokument w księdze wójtowskiej nie jest dokładnym protokołem przesłuchania. Jest to skrócony odpis postępowania sądowego. Jestem prawie pewien, że właśnie teraz zaczęły się krzyżowe pytania w sprawie sukienki, która tajemniczo zniknęła. Dlaczego kwestia sukienki była tak ważna?
Michał prawdopodobnie zdawał już sobie sprawę, że od śmierci się nie wykręci. Ale śmierci nierówna. Za zabójstwo dwojga dzieci w afekcie, w szałach jak wtedy mawiano, groził mu stryczek, czyli powieszenie. Oczywiście to nadal śmierć, ale to śmierć, która trwa maksymalnie 7 minut. A może nawet za kilka drobnych monet kat by mu wcześniej skręcił kark. Zupełnie inaczej sprawa wyglądała, gdyby udowodniono mu premedytację lub profanację zwłok. Pozbawienie ciała odzieży mogło świadczyć o obu tych przypadkach. Tu już zwykła kara śmierci nie miała zastosowania. Za takie przestępstwa umierało się bardzo długo i boleśnie. Sądzę, że Michał długo kluczył i nie chciał się przyznać do ograbienia zwłok. W końcu walczył o szybką śmierć i chciał uniknąć tortur. W końcu jednak pękł i wyznał to, co zrobił. Jego wstrząsające słowa zapisano w księdze tak. Jam sam zabiłem i zamordowałem te niewinne dzieci kijem brzozowym. Najpierw je uderzyłem i poraniłem, a po tym kiju dobiłem je nożem. A sukienkę z dziecka Greczki zdjąłem, zatrzymałem i pogrzebałem pod dębem w Bobulczynie za Mielcuchem, przykryłem ją i zasypałem liśćmi dębowymi. Tu nastąpiła przerwa w procesie. Wójt nakazał Adamowi, synowi Łukasza Karszka, aby ten udał się pod ów dąb i przyniósł dowód rzeczowy zbrodni. Ale zanim Adam powróci i proces zacznie się ponownie, wróćmy jeszcze raz na pole binińskie. Ten fragment jest najbardziej hipotetyczną częścią naszej historii. Nie zachowały się zeznania świadków tej zbrodni, poza informacją, że tacy byli. W całym zapisie w księdze wójtowskiej nie ma słowa na temat motywów tej odrażającej zbrodni, ani informacji o tym, jak Michał został ujęty. Cały ten fragment to tylko jedna wielka hipoteza i nic, co można by faktycznie potwierdzić. Około 16 kwietnia 1617 roku po południu Michał w okolicy pola binińskiego spotyka dwójkę dzieci. Co tam robił? Tego nie wiemy. Prawdopodobnie jako parobek obrabiał pole jakiegoś kmiecia, może Karszka, może Greczki, a może kogoś innego. Prawdopodobnie znał obu chłopców, ich rodziców i dziadków. W pewnym momencie dochodzi do wybuchu, co było katalizatorem gwałtownej reakcji Michała już nigdy się nie dowiemy. Michał chwyta za kij i brutalnie masakruje obu chłopców. Ciosy muszą być silne. Dzieci dogorywają, a Michał bezwzględnie je dobija nożem. Potem z ciała syna Greczki ściąga sukienkę, w którą był ubrany i ucieka w kierunku Bobulczyna. Jestem prawie pewien, że tej tragedii nikt nie widział. Trudno jest zabić człowieka. Jeszcze trudniej zabić dwoje. Jeden z chłopców, na pewno widząc, co się dzieje, zaczął uciekać. Do tego jeszcze czas, którego Michał potrzebował na zdjęcie sukienki. Gdyby ktoś był w pobliżu, na pewno by interweniował w takiej sytuacji. Nawet przy współczesnej znieczulicy. Nie wyobrażam sobie braku reakcji ze strony świadków w obliczu takiej zbrodni. Jeżeli mam rację, to po dokonaniu zbrodni Michał po prostu oddalił się w kierunku domu. Bobulczyn leży dokładnie na trasie do Wronek. W procesie Michała najważniejsze były fakty. Przyznanie się do winy, dowód w postaci sukienki, świadectwa rodziny, ale nawet jeśli sądowi wystarczyło to do wydania wyroku, dla nas po 400 latach pozostaje pytanie, które nie daje spokoju. Dlaczego Michał zabił dwoje dzieci? Jaki miał motyw? Księga wójtowska milczy na ten temat. To zostawia nas w przestrzeni domysłów. Ale możemy spróbować odtworzyć kilka możliwych scenariuszy, które byłyby zgodne z realiami tamtych czasów. Hipoteza pierwsza – zemsta. W małych społecznościach konflikty były czymś codziennym. Spory o granice pól, o dostęp do pastwisk, o drobne długi. Wszystko to potrafiło rozpalić emocje do czerwoności. Bywało, że sąsiedzi wchodzili w wieloletnie waśnie, ciągali się po sądach, a czasem nawet dochodziło do rękoczynów. Możliwe, że Michał miał zatarg z rodziną Greczki albo Karszka.
Może ktoś go obraził, może nie zapłacił za wykonaną pracę, może doszło do bójki na jarmarku. Jednak morderstwo dwojga dzieci byłoby reakcją ekstremalną. Jeśli tak było, Michał nie wyznał tego w sądzie, ale to mogło być jedno z możliwych powodów tej tragedii. Hipoteza druga. Rabunek Michał przyznał się, że zdjął z dziecka sukienkę i ją zakopał. W XVII wieku ubranie mogło być bardzo cenne. Dzisiaj w czasach H&M czy innego Sinseya bardzo trudno nam sobie wyobrazić wartość ubrań w przeszłości. Jeszcze w końcu XIX wieku jedną z najcenniejszych rzeczy w chłopskiej zagrodzie była pościel. Dziecięca sukienka mogła być uszyta z dobrego materiału, mogła mieć zdobienia. Wiemy, że miała futrzaną podbitkę. Pokazano mu ją, a on przyznał się do niej i po futrze oraz po wyglądzie rozpoznał, że to ta sama. W świecie, gdzie ubodzy ludzie chodzili w jednym stroju przez całe życie, kawałek tkaniny był majątkiem. Może więc Michał planował tylko rabunek. Czy dzieci zginęły dlatego, że próbowały jej bronić? Tego nie wiemy, ale taki scenariusz mógł być jednym z powodów. Hipoteza trzecia. Impuls, szał. Inna możliwość to nagły impuls. Michał mógł być człowiekiem niestabilnym, porywczym. Może zdenerwowało go zachowanie dzieci, może zaczęły mu dokuczać, może przypadkiem stanęły mu na drodze. W gniewie sięgnął po kij i uderzył, a potem nie potrafił się zatrzymać. Takie przypadki opisują też inne księgi sądowe z tamtego okresu. Zabójstwa dokonane w szałach, bez planu, bez premedytacji. Ale nawet wtedy kara była taka sama – śmierć. Hipoteza czwarta. Marginalizacja. Nie zapominajmy też, kim był Michał. Nieślubny syn z kotarki, kobiety, która pasała cudze bydło. To nie był zawód prestiżowy. W hierarchii społecznej znajdował się na samym dole. Może był odrzucony, wyszydzany, traktowany jak ktoś gorszy. Z czasem takie poczucie odrzucenia może się przerodzić w nienawiść. Może więc Michał chciał pokazać, że też ma siłę, może chciał pokazać bogatym w jego mniemaniu, gdzie ich miejsce, że może uderzyć tam, gdzie zaboli najbardziej. Hipoteza piąta. Tło seksualne. Kiedy współczesny odbiorca słyszy o zabójstwie dzieci i zdjęciu z nich ubrania, natychmiast nasuwa się najciemniejszy trop. Czy to była zbrodnia na tle seksualnym? Osobiście nie sądzę. W całym protokole sądowym z 1617 roku nie ma żadnej wzmianki, która sugerowałaby, że Michał dopuścił się nadużyć seksualnych wobec dzieci. Nie ma słów o gwałcie, nie ma oskarżeń ze strony rodziców, nie ma śladu takiej interpretacji. A trzeba pamiętać, że w XVII wieku, jeśli podejrzewano przestępstwo seksualne, byłoby to zapisane w księdze wójtowskiej. Tutaj tego nie ma. Wszystko wskazuje, że zdjęcie sukienki miało inne znaczenie, rabunkowe, albo było próbą zatarcia śladów. Czy możemy mieć 100% pewność? Po 4 wiekach nie. Ale skoro ówcześni sędziowie, rodziny ofiar i cała społeczność nie widzieli w tej sprawie tła seksualnego, musimy przyjąć, że w grę wchodziły inne motywy. Nie wiemy, która z tych hipotez jest prawdziwa. Może żadna. Może były to zupełnie inne przyczyny, takie, których nigdy już nie odkryjemy. Ale to właśnie brak wyjaśnienia sprawia, że ta sprawa budzi taki niedosyt. Wiemy kto, wiemy kiedy, wiemy jak, ale ciągle nie wiemy dlaczego. Na polecenie sądu wysłano Adama, syna Łukasza Karszka, by sprawdził wskazane miejsce. Adam udał się pod dąb w Bobulczynie, zapewne w towarzystwie innych mieszkańców, bo takie czynności były dokonywane publicznie, by nikt nie mógł ich podważyć. I rzeczywiście pod drzewem, przykryte liściami, znalazł dziecięce ubranko, sukienkę. Była jeszcze mokra, może od krwi, może od wilgoci, a może od jednego i drugiego. Adam przyniósł ją na salę sądową i złożył jako dowód. Pokazano sukienkę Michałowi. Przyznał od razu. Tak,
To ta sama, którą zdjął z dziecka. Pokazano ją matce, Staszy, i ona potwierdziła, tak, to ubranie jej dziecka. Napięcie narastało z każdym etapem. Matka rozpoznająca ubranie swojego zamordowanego dziecka. Zabójca, który przyznaje się do rabunku. Dowód rzeczowy, którego nie dało się zanegować. W dawnym procesie przyznanie się do winy było nazywane królową dowodów, ale żeby sąd miał pewność, że oskarżony nie mówi tego pod wpływem strachu czy chwilowego impulsu, musiał go pytać kilkukrotnie. Michał odpowiadał za każdym razem tak samo. Pierwszy raz przyznał się, drugi raz też się przyznał, trzeci raz również, czwarty raz też. Nie było już wątpliwości. Sąd miał słowa oskarżonego, miał świadków, miał dowód materialny. Trzeba pamiętać, że proces nie odbywał się za zamkniętymi drzwiami. W sali obecni byli mieszkańcy Ostroroga i Binina. Dla nich każdy szczegół był wstrząsający opis zabójstwa, zakopana sukienka, łzy matki. I właśnie w tym momencie, kiedy wszystkie dowody zostały przedstawione, a winny przyznał się do zbrodni, rozpoczęła się kolejna część procesu – formalne oskarżenie i żądanie kary ze strony rodzin ofiar. Kiedy dowody zostały przedstawione, a Michał po raz czwarty przyznał się do winy, nadszedł czas na kolejną fazę procesu. W XVII wieku sąd nie działał w sposób chaotyczny. Nawet w tak dramatycznych sprawach obowiązywały pewne reguły. Każdy krok miał swoje znaczenie i musiał być wykonany w odpowiedniej kolejności. Okazanie corpus delicti, materialnego dowodu popełnienia przestępstwa, było centralnym wydarzeniem całego procesu. Bez corpus delicti nie można było prowadzić dalej procesu ani wydać wyroku. Woźny, urzędnik sądowy, publicznie okazał ciała dzieci. Rodzina musiała podejść i rozpoznać swoje dzieci. Matka Stanisława, zwana Staszą, potwierdziła: tak, to jej syn. Dla niej to musiał być moment nie do zniesienia, jeszcze raz spojrzeć na zmasakrowaną twarz swojego dziecka, tym razem już w sali sądowej, w obecności tych wszystkich zgromadzonych tam ludzi. Ale bez tej czynności sprawa nie mogła iść dalej. Kolejny krok należał do ojca. Jakuba Greczki i dziadka Łukasza Karszka wystąpili przed sądem i wprost oskarżyli Michała o zabicie ich dzieci. Nie zrobili tego raz, nie zrobili tego 2 razy, zrobili to 3 razy. Dlaczego? Bo prawo wymagało, by oskarżenie zostało powtórzone 3-krotnie. Raz mogło być emocją, pochopnym słowem. 2 razy mogło być wciąż przypadkiem, ale 3-krotnie wypowiedziane oskarżenie zyskiwało moc formalnego, nieodwołalnego aktu. To była przysięga złożona wobec sądu i społeczności. To była prośba o sprawiedliwość, której urząd nie mógł zignorować. Wyobraźmy sobie tę scenę. 2 mężczyźni stoją przed wójtem i ławnikami, za nimi matki, krewni, sąsiedzi. I 3-krotnie przy świadkach wypowiadają te same słowa, że Michał zabił ich dzieci. Mówią to głosem załamanym od żalu, ale też pełnym gniewu. Nie proszą już o zrozumienie, proszą o karę. Od tego momentu urząd nie mógł się już wycofać. Prawo i obyczaj nakazywały spełnić żądanie rodzin. W księdze zapisano: urząd musiał ich żądanie żałosne spełnić. To pokazuje, że sąd działał nie tylko na podstawie suchego prawa, działał też w odpowiedzi na oczekiwania społeczności, bo procesy w takich miastach były publiczne, jawne. Były nie tylko wymierzaniem kary, ale też formą oczyszczenia wspólnoty. Po 3-krotnym oskarżeniu nastąpił krok formalny – wydanie wyroku. W dawnych księgach nazywano go ortylem. Ortyl to słowo pochodzące od niemieckiego Urteil, oznaczające wyrok. W polskich miastach ortyl był decyzją ławników i burmistrza potwierdzoną przez wójta. Najpierw sprawa była przekazywana burmistrzowi i radzie, która formułowała propozycję wyroku. Następnie ortyl trafiał do wójta, który miał obowiązek go zatwierdzić i ogłosić.
Tak było i tym razem. W protokole zapisano, że Ortyl głosił: Michał ma być gwałtowną ręką skazany. To sformułowanie miało jednoznaczne znaczenie. Oznaczało śmierć z ręki kata. Nie była to kara chłosty, więzienia czy banicji. To była kara ostateczna i choć księga nie precyzuje dokładnie formy egzekucji, w kontekście tej sprawy, morderstwa, rabunku i profanacji, a także niskiego statusu społecznego winnego, można przypuszczać, że była to jedna z najbardziej okrutnych metod. Ale zanim o tym powiemy, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy samej procedurze. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, moglibyśmy powiedzieć, to wszystko działo się błyskawicznie. Dziś procesy ciągną się miesiącami, czasem latami. Wtedy wystarczył jeden dzień, kilka godzin, ale taka była logika tamtego świata. Przestępstwo było oczywiste, przyznanie się jasne. Dowody namacalne, rodziny trzykrotnie potwierdziły oskarżenie. Sąd miał obowiązek wydać wyrok i wydał go. Cały proces nie był tylko kwestią prawa, był też widowiskiem, lekcją dla mieszkańców. Każdy miał wynieść z tego naukę. Prawo działa, a kara jest nieuchronna. To właśnie była istota sprawiedliwości w miastach XVII wieku. I właśnie dlatego kolejnym krokiem było ogłoszenie wyroku i przygotowanie do egzekucji. Bo w tym świecie między słowem winny a śmiercią nie było dużego dystansu. Michał, morderca dzieci z Ostroroga, miał być gwałtowną ręką skazany. Dla chłopa, winnego morderstwa dwojga dzieci, mataczenia, rabunku i bezczeszczenia zwłok, oznaczało to najcięższą z kar. Powieszenie na haku. To nie była zwykła szubienica. Hak przebijał ciało wbijany w bok, żebra, kręgosłup albo pod pachę. Człowiek konał powoli, godzinami, czasem dniami. Była to kara okrutna, widowiskowa i odstraszająca. Wyrok wykonano najpewniej nazajutrz po rozprawie. Był to 19 marca 1617 roku, niedziela. Egzekucje odbywały się w dni targowe lub świąteczne, gdy na ulicach było najwięcej ludzi. Dzwony biły w kościele, woźny obwieszczał wyrok, kat z pomocnikami prowadził skazańca. Michał szedł związany przez rynek wśród krzyków i gwizdów tłumu aż do miejsca straceń. Szubienice wznoszono poza murami, przy głównych drogach. W Ostrorogu prawdopodobnie stała na pagórku w stronę Szamotu drewniana, dobrze widoczna z daleka. Każdy podróżny widział zwisające ciała i wiedział, że tutaj prawo działa. Kat i jego pomocnicy ustawiali drewnianą belkę z hakiem. Wciągnięto Michała i zawieszono tak, by metal wszedł w ciało. Nie umarł od razu, wisiał długo, konał w bólu. Wokół zebrała się ludność Ostroroga, Binina i okolicznych wsi. Dla jednych była to przestroga, dla innych widowisko, dla dzieci przerażająca lekcja. Zwłoki pozostawiono na widoku przez dni lub tygodnie, dopóki nie rozpadły się albo nie zostały zdjęte. To miało odstraszać i nieść trwogę, nie tylko karać. Miejsce straceń było częścią krajobrazu miasta, tak samo ważną jak rynek czy kościół. Było granicą między wspólnotą a tymi, którzy ją zdradzili. Każdy, kto przechodził obok, pamiętał, tu skończył Michał, dzieciobójca z Ostroroga. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, jest kwestia, czy Michał naprawdę był winny. To, że został skazany, a wyrok wykonano, nie przesądza jeszcze prawdziwości jego winy. Znamy wiele historii, nawet współczesnych, gdzie osoby niewinne przyznawały się do zarzucanych im zbrodni, których wcale nie dokonały. Co możemy stwierdzić na pewno? Michał w jakiś sposób na pewno był zamieszany. To w końcu on wskazał miejsce ukrycia zrabowanej sukienki. Ale czy zabił? Potrafię sobie wyobrazić inny scenariusz. Michał, idąc rankiem w stronę Binina, natyka się na zwłoki dzieci.
Rozgląda się dookoła i nie widzi nikogo innego. Zamiast zaalarmować wszystkich, zauważa okazję do zarobku i rabuje cenną w jego oczach sukienkę. Nawet obecnie dobrze sytuowani i wykształceni ludzie popełniają podobne błędy, więc może Michała spotkała właśnie taka historia. Potem już się potoczyło i cała reszta historii była skutkiem głupiego błędu i zwykłej ludzkiej chciwości. Osobiście uważam, że skazano właściwą osobę. Przedstawiona powyżej hipoteza jest możliwa, ale moim zdaniem mało prawdopodobna. Niestety nie znamy wyników pierwszych przesłuchań Michała i świadków oskarżenia. One na pewno rzuciłyby więcej światła na całą tę sprawę. Tak kończy się nasza podróż do Ostroroga, do roku 1617. Historia Michała, syna Anny z Kotarki z Wronek, dzieciobójcy, który stanął przed sądem wójtowskim, przyznał się do winy i został skazany na jedną z najokrutniejszych kar śmierci. Ta historia to jednak dopiero początek. Ostroróg i okolice Szamotuł kryją w dawnych księgach jeszcze wiele opowieści, procesy o czary, zabójstwa dokonane w afekcie, zbrodnie i skandale, które bulwersowały sąsiadów i były kanwą do szeptanych po zmroku opowieści. Każda z tych spraw jest cząstką większej historii czarnej karty, którą warto odczytać i opowiedzieć na nowo. Dziękuję, że byliście ze mną w pierwszym odcinku serii Czarne karty Wielkopolski. Zbrodnie sprzed wieków. Dziękuję za wspólną podróż w czasie i przestrzeni do sali sądowej w ratuszu ostrorowskim, na pole w Bininie, do dębu w Bobulczynie i na Szubieniczne Wzgórze. Jeśli ta opowieść Was poruszyła, subskrybujcie kanał, dajcie kciuka i powiedzcie o nim swoim znajomym. To dla mnie ważny znak, że warto dalej szukać i opowiadać takie historie. W kolejnym odcinku sięgniemy do sprawy z roku 1623. To historia czarownicy Katarzyny, która została oskarżona o czary i stanęła przed znanym nam już sądem w Ostrorogu. To opowieść o oskarżeniach i podejrzeniach, ale też o ludzkiej chciwości i bigoterii, które tak jak ta sprawa przetrwały w dawnych zapisach. Do usłyszenia.